Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rozmowy na offroadowym szlaku. Ja mam na imię Darek. Ja jestem Karol. I dzisiaj będziemy rozmawiać w sumie o temacie, który chyba jest na topie i nas wszystkich czeka. Albo będzie dopiero na topie. Będzie na topie. Myślę, że będzie bardziej niż jest. Na pewno tendencja jest zwyżkowa. I mówimy tutaj o wpływie chińskiej gospodarki i chińskich produktów na nasz świat. I na oczywiście motoryzację, a dokładnie już ujmując rzecz precyzyjnie, samochody terenowe offroadowe. Tak jak w naszym przypadku. Zapraszamy do odcinka. Jeżeli chodzi o chińskie produkty, mamy takie skojarzenia, że to jest tanie, niedobre i tak dalej. Ale ten świat skończył się już jakiś czas temu ze względu na to, jak Chińczycy podnieśli swoją jakość. I to widać po produktach, które do nas wpływają. Tak naprawdę większość rzeczy, które mamy teraz w ręku, czy to elektronika, czy to nie elektronika, tak naprawdę jest produkowane w Chinach. Czy to jest marki klasy premium, czy to jest niska klasa. Próżno szukać produkowanych w Europie, a raczej ich się doszukujemy. Ale Chińczycy zaczęli wchodzić dość ostro, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, tak? No i tutaj mamy parę przedstawicieli dość ciekawych przedstawicieli, jeżeli chodzi o rynek. Ja miałem okazję siedzieć w takim chińskim, nie terenowym, ale zwykłym takim suwiku i byłem mile zaskoczony. Tak, tutaj większość tych producentów raczej odcina się od tego, że chińskie to jest jakiś badziew i w ogóle to jest bez sensu. I te rzeczy, które robią, one wydają się być bardziej premium niż wiodące nasze europejskie marki. No muszą wjechać z czymś, co przekona tego klienta, tak? Bo niestety jakby społeczne określenie, że to jest chińskie, nadal tkwi gdzieś w głowie, tak? Nie mówię, że ono ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, tylko ma tylko to jest taki mental. I no muszą wjechać i wjeżdżają dwoma rzeczami. Po pierwsze jakość, a po drugie cena. Dokładnie tak. No i teraz ja nie chcę przesądzać, tak by to, co zostawimy na koniec, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Weźmy pod uwagę tylko, że koreańskie marki też wchodziły na europejskie rynki i to też było takie, co to jest jakieś Kia? Co to jest Kia? Popatrz teraz. Kia to jest jeden z lepiej sprzedających się marek samochodów w Europie i ma naprawdę bardzo dobre samochody, tańsze od innych popularnych marek. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was 5 samochodów, które warto obserwować i to są samochody typowo terenowe, ewentualnie SUV, bo byliśmy tak trochę pomiędzy. Chińskie, które warto obserwować i być na bieżąco, bo one będą wchodzić na polski rynek i wydaje nam się, że to może być ciekawa opcja i mogą grubo zamieszać na naszym rynku. I pierwszy samochód, który warto obserwować i już jest prawie na naszym rynku dostępny, to jest BAIC BJ30. Tak, właśnie tu jest ten problem, że jeszcze te marki, które wchodzą na rynek, jeszcze mają nazwy, które niekoniecznie wiemy, jak wypowiadać. Ale załóżmy, że mówimy o bajku. Był kiedyś brytyjski rower, teraz jest bike, także tutaj się bawimy BJ30. Ciekawy po zdjęciach. Tak, generalnie to tak się wydaje, że to taka bezpośrednia konkurencja właśnie Jeepa Renegade'a i tam Suzuki Vitary, można powiedzieć. Generalnie to jest samochód, który ma tam raptem 4 metry z hakiem długości i on jest usadowiony oczywiście, to jest niezależne zawieszenie. No taki suwik, generalnie mały suwik z napędem na 4 koła, rodzinny, czegoś, co ktoś potrzebuje, powiedzmy, wjechać sobie, nie wiem, na trawę, łąkę i gdzieś, gdzie potrzebuje raz na jakiś czas, powiedzmy, jakiś domek w górach, który potrzebuje tego takiego stromszego podjazdu, bez jakichś wielkich hardkorów. Myślę, że to może być odpowiednie auto do zakupu. Ale generalnie patrząc na to auto, jakby design z zewnątrz tych aut niestety się trochę spłaszczył. To znaczy, z każdego możemy znaleźć analogię gdzie indziej. I czy to są marki z Europy, czy to są marki z Azji, czy to są marki ze Stanów. Generalnie ten design się trochę... nie ma aż takich różnic. Tak, dokładnie tak. I tutaj oni zbierają tak by też z wielu samochodów. Znaczy oni takie robią, brzydko mówiąc, być może ulepy, ale to nie jest, bo to nawet tak by po tych prezentacjach, które już są tych samochodów na rynku, a dojdziemy do takich, które już można nimi jeździć, to tak by te samochody robią naprawdę dobre pierwsze wrażenie. I to nie jest tak, jak nam się wydaje właśnie sprzed 30-20 lat, że to najgorszy badziew. Więc tak, niezależne zawieszenie przód-tył,
Tak, napęd na 4 koła najprawdopodobniej jest to Haldex, znaczy system z silnikiem w poprzek i generalnie jakiś tam reduktorów. Podejrzewam, że będą jakieś tryby jazdy. Tryby jazdy na pewno, producent podaje, że będą tryby jazdy na wszystko. Jest stały napęd na 4 koła dostępny. Tak, i tam jest ten silnik, nie? 1,5... Tak, 1,5 litrowy silnik, znany chyba z wielu innych, bo to jakby te wszystkie marki, konglomeraty, te wszystkie rzeczy tam chińskie, one się przenikają. Tak. Często jest jeden i ten sam silnik w podstawie 1.5 na przykład, bo on jest bardzo popularny w okolicy 177-200 koni. No, tylko to jest wariacji, tego jest kilka. Skrzynia biegów, co ciekawe, tu już nie powiem, że konkretnie w tym, ale w wielu chińskich modelach te skrzynie biegów to są po prostu na przykład ZF-y, HP, tak by... Da się? Da się? Da się? No producenci skrzyń po prostu sprzedają swój projekt dalej, tam się dorabia obudowę, etc. No tutaj to tak wygląda i wygląda to całkiem dobrze, ale biorąc pod uwagę unifikację pewnego silnika, jest to dobre pod kątem serwisowym, że nie mamy pierdyliarda wersji, tylko na przykład części będą sprzedawane tak samo. Dokładnie tak. I to, co chińscy producenci robią, co jest bardzo ciekawe, to masz dwie wersje, zazwyczaj, jeżeli masz jakiekolwiek wersje wyposażenia, są dwie. Taka, która ma w pół, czyli to, co jest minimum, i taka, która ma maksa. Nie ma innych. Oni tną koszty produkcji. Ładujemy, czyli przez pół, albo ładujemy całość i koniec. No producenci, podejrzewam, że europejscy to czepią portkami. No bo auto wchodzi, okazuje się, że masz dokładnie to samo i płacisz tam 50-60 tysięcy mniej. Zastanawiam się, czy obniżki cen na początku tego roku są jakoś skolerowane z inwazją chińskich samochodów do polskich. Myślę, że tak, no bo weszli grubo, naprawdę grubo weszli. Nie wprowadzili jednego modelu, 2 czy 3. W zeszłym roku to było tak delikatnie, a teraz już wjeżdżają po prostu czołgiem na tą scenę. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię o obniżce cen cennikowych. One cały czas są abstrakcyjne w europejskich samochodach. Mówię o cenach, które jak już przyjdziesz, wejdziesz, to dostaniesz ofertę. Tak jakby 25 do 30% to były osiągalne bez problemu na początku tego roku. To teraz jedziemy już do takiej klasycznej terenówki, czyli takiej terenówki z krwi i kości, której ja czekam, aż dostanę w swoje ręce, żeby to przetestować. Czyli BJ40. Rama, niezależne zawieszenie, prawdopodobnie sztywny most, przynajmniej po zdjęciach tak to wygląda z tyłu. 2-litrowy silnik, ponad 200 koni. Możliwe, bo też w tej samej marce jest 3-litrowy silnik o 350. Tak. W tym samym koncernie, 3-litrowa V6 nawet podobno jest montowana. Nie wiadomo, czy to będzie. Tutaj ciężko spekulować, ale dwie blokady mostów przód, tył. No właśnie i to, co mi powiedziałeś wcześniej przed nagrywaniem, to jest w ogóle ciekawe dla mnie, bo tak naprawdę znalazłem tylko jeden samochód z niezależnym zawieszeniem, który ma montowany to fabrycznie. Są 2. Raptor to ma i jeszcze Galenda nowa po 2021, która jest zmieniona. Tylko 2, ale jest centralna. Właśnie, jest centralna, czy tam jest stały napęd? Stały napęd na 4 koła, musi być centralny mechanizm. Czy centralną możemy załączać, czy automatycznie z reduktorem. Dobra, będzie na testach, zobaczymy. Mamy nadzieję, że uda nam się to przetestować. Jak tylko będzie możliwe, to oczywiście to zrobimy. Bo to jest samochód, który powiedziałem jeszcze jak tu jechaliśmy. Dzisiaj powiedziałem, że mógłbym nim pojeździć przez 2 lata i zobaczyć, co się wydarzy. No ja jestem ciekaw tego auta, bo naprawdę może zrobić duży szok. Duży szok pod kątem tego, że mamy nową terenówkę, mamy z takim 2-litrowym lub jakby było dobrze, to by był przy 3-litrowym silniku, mamy ramę niezależną, 2 blokady i tak dalej. I tutaj wchodzi cała na biało chińska marka z ceną, uwaga, ile? 160, między 160 a 200 tysięcy za nowy samochód terenowy. Dziękuję, pozamiataliśmy. Nie ma opcji, że kupisz auto nowe, terenowe w tej cenie. Ktoś mi powie, że bo możesz używkę, bo możesz to, bo możesz tamto, bo możesz takie, śrakie czy owakie. Możesz, ale nie ma opcji, żebyś dostał go na leasing do firmy. Dokładnie tak. Okolice 4,5-4,7 metra to jest, powiedziałbym, ideowo konkurent Jeepa Wranglera i Forda Bronco. Nie, no mniejszy jest. Jeep ma troszkę dłuższy jest. Troszeczkę.
Jest o jeden rozmiar mniej. Nikt go jeszcze nie widział, więc... Ale nie, no, ale 4,7. No to masz 4,7, to masz prawie 5 metrów. No to masz to jest nie ta L-ka, tylko to jest ta, bym powiedział, M-ka, jeżeli chodzi o te rozmiary. Troszeczkę mniejszy. No prawie, że, no ale to powiedzmy tam różnica 10 centymetrów może ja bym być. powiedział, że w zależności, czy policzysz koło na klapie, czy nie. No ale powiedziałbym, że takie WJ, że to będzie gdzieś wielkości WK, WJ, coś ten deseń. To jakby ten rozmiar. Ale zobaczymy, jak będzie na żywo. Wewnątrz na pewno będzie większy od Wranglera. Ale ogółem rzecz ujmując, po samych zdjęciach, jeżeli patrząc po jakość wyposażenia, jakości nie jestem w stanie ocenić, ale wygląd, design wyposażenia to jest przepaść. To w porównaniu do terenówek to jest w ogóle... Środek, wreszcie to wygląda jak normalny samochód, a nie Jeep Wrangler w środku. Tak, no, że nie jest to siekierą po prostu ciosane, tylko to jest po prostu patrzysz i z osobówki, bo też wiem, że jakbyś miał 2 auta tej samej marki, jakby się przesiadał z terenówki na osobówkę, nie zobaczyłbyś jakiejś większej różnicy, jeżeli chodzi o wykończenie. Jest taka szansa. No i trzeci zestawki Baika, akurat tak się nam złożyło, że na początku mamy 3 samochody Baika, bo oni chyba tak najbardziej terenowo tutaj idą i to jest Baik BJ60 tym razem. Ale to jest Landara. I to jest duży samochód, to jest prawie 5-metrowy samochód. To jest takie jak to. Bardzo komfortowo, luksusowy. Ja widziałem tak by gdzieś przebitki z prezentacji tych samochodów, one już istnieją. One są w Polsce, nie wiem, czy już da się nimi jeździć, ale fizycznie prezentację w Polsce widziałem i to jest samochód w środku mega luksusowy. To jest konkurent bezpośredni Toyoty Land Cruiser 250. Land Cruiser, znaczy w europejskim rynku tak, no podejrzewam, że za granicą no to jeszcze będą tych patroli, tych takich luksusowych wielkich terenówek, czyli tych Infinity, etc. Ciekawe, czy oni w ogóle wchodzą do Stanów, bo nawet się nie orientowałem z tym wszystkim. Chociaż patrząc na obecne tutaj tematy, które są na piedestale, to może być raczej nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o to fajna opcja, bardzo fajna opcja. Jestem bardzo ciekaw tego. To jest ten model, gdzie oficjalnie się przyznali, że możliwe, że będzie to V6 3-litrowa. To jest właśnie dokładnie w tym modelu, że to może tam być. Może być też miękka hybryda, ale pewnie wszyscy chcieliby bez, chociaż nie wiadomo, tutaj kwestie pewnie ekologiczne. To zależy kto co chce. No dokładnie, powiedzmy, że ta miękka hybryda podejrzewam, że problemu nie będzie. Oczywiście skóry podgrzewane, wentylowane, standard, tam wszystko, lodóweczka, dokładnie w prezentacji nawet to było. No i to jest rewelacja. Wyjaśnione, lodóweczka i tak dalej. Cena? Okolice 200 000 złotych. Czyli połowa ceny Land Cruisera. Połowa, jak nie w obecnej chwili mniej. No i tu dochodzimy tak naprawdę do sedna. Trzeba to sprawdzić jakościowo, ale to jest przez pół. To jest 200 000 złotych. To 200 000 złotych dla niektórych to jest naprawdę ceny nieosiągalne, a dla innych... Ja uważam, że dla każdego to jest znacząca kwota. Kto jaki by nie był majętny, uważam, że to jest znacząca kwota i procenty. Pół. 50% taniej. No to jest przecież... To jest kosmos. Stop. Uzupełnienie do Bejota 40, to sobie przypomniałem. To dobrze, bo ja zaraz będę miał do Bejota 30. Tak. Uzupełnienie do Bejota 40. Ciekawą rzeczą przy Bejocie 40 jest jeszcze to, że producent się zarzeka, że on jest modułowy i jest modyfikowalny w zakresie już fabrycznym, czyli możemy sobie zmienić zderzak, zamontować snorkel, możemy sobie gdzieś tam coś tam zmienić. Tak, poszerzenia są do wywalenia, można zamontować większe koła i to na oficjalnej stronie dystrybutora. No to jest taki, ideologicznie trochę jest to takie Bronco. Ideologicznie. Tak. A praktycznie no im to nie wyszło do końca, chyba tak jak powinni, przynajmniej na naszym rynku. Dokładnie. Uzupełnienie do BJ30. Zwróćcie uwagę, co ciekawe, dystrybutor na swojej własnej stronie, którą tutaj też będziecie mieli na przebitkach, pokazuje, że BJ30 potrafi w taki sposób złożyć siedzenia, że jest dostępny, przynajmniej na zdjęciach to tak wygląda, jest dostępny materac, który idealnie wpasowuje się w to wnętrze, jak formułka do jajek i gwarantują, że możesz się w środku wyspać na tej zasadzie. Ja chcę to zobaczyć, bo generalnie widzę, że producenci zaczynają produkować funkcjonalności, których my szukamy w starych autach i dobudowujemy to przez sklejki czy różne inne a oni to po prostu już dają w standardzie. Chcę to zobaczyć, bo obecna tego typu turystyka jest bardzo popularna i jestem ciekaw, jak to się sprzeda, jeszcze patrząc na ceny. Tak, ja nie wspominam o USB, A, C, B, wszystkich innych bajerach, które Chińczycy... Oni to mają. Nic nie musisz dokładać. Oni to mają 5 ekranów i tak dalej, i tak dalej. Oni to mają. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Także wszystkie te auta w tej stawce to mają. I teraz wjeżdżamy z czymś, co już jest na rynku, czyli Jaeco 7.
Jayco, nie wiem, dobra, ustalmy, że to jest Jayco 7. SUV. To jest po prostu SUV, bardzo ładny. Ja go już wiele razy widziałem na krakowskich drogach, one już jeżdżą. Jayco ma osobną wersję offroadową i tego się nie wstydzą. Widziałem też testy, to auto jest dostępne. Mam nadzieję, że też będziemy mogli za niedługo je przetestować. Wiem, że to jest SUV, ale chcę zobaczyć, jak to się ma, jak daleko SUVy chińskie są od naszych terenówek, tak? Są osoby na pewno, którym to te wszystkie ich wymagania zostaną spełnione takim samochodem, więc chętnie sprawdzimy. Też warto pokazać generalnie, gdzie jest granica takiego, powiedzmy, że SUV-a, gdzie się porusza, gdzie musisz już mieć terenówkę, a gdzie wystarczy ci SUV. Ja uważam, że sam napęd na 4 koła już naprawdę bardzo dużo daje w porównaniu do tego, co jest na przykład na oś. A terenówka, no to jest jakby kwestia zawieszenia, no i tego reduktora. Jestem ciekaw, ale to jest duży SUV, co będzie dla niego konkurencją? To jest bardziej X5 czy X7? Nie, to nie jest X7, to jest taka X5. X5, czyli takie Grand Cherokee to nowe. No, nawet powiedziałbym troszeczkę mniejsze, bo tam to tak ciężko jest, bo one też nie są tak dokładnie wpasowane w ten europejski rynek. Czyli idą inną formułą, czy innym standardem. Troszkę innym standardem. Standardowo, silnik chyba znany ze wszystkich, tam jest 1.5 na przykład, który, tak już wspominaliśmy, wariacja tego silnika, ale co... 2.0 jest też, nie? W niektórych jest, chociaż ten 1.5 to jest taki najpopularniejszy. I co tutaj ciekawego? Napędy hybrydowe. I to jest nie tylko hybrydy miękkie, mówimy też o hybrydach ładowanych z gniazdka. I tutaj nie mówię też konkretnie o Jayco, jest coś takiego jak BYD, którego nie ma w naszym zestawieniu, a tylko zahaczę o niego. Są hybrydy, tak twarde też są. Są hybrydy takie, że albo silnik jest generatorem prądu, niektórzy producenci stosują takie rozwiązania. Tak, że nie ma napędu bezpośredniego, nie? Dokładnie. Silnik jest tylko generatorem prądu do tego, żeby był prąd, a silnik na przedniej osi i tylnej osi elektryczny ogarnia jazdę. Tutaj widziałem testy takie, że czasem się zdarzyło tak, że samochód odmówił napędu na tył, bo brakło prądu i takie tam, ale to są tam jakieś przypadki chińskie. Jeszcze muszą popracować, tak by nikt nie mówił, że to jest idealne już, nie? Ale ciekawa opcja. Mocy podobno bardzo dużo, też pomiar mocy w chińskich samochodach jest też taki, trzeba to by było sprawdzić, faktycznie się podjechać i zobaczyć, ile jest tym prawdy, bo nawet europejscy producenci mieli już fuck-upy, tak? I to pokazali nie raz, nie dwa, że jest to odejście od normy, ale wytłumaczę wam dlaczego, bo przede wszystkim silniki mierzy się na hamowni. Jak jest silnik zrobiony, moc się mierzy na hamowni, nie mierzy się tego na kołach. A jeżeli mamy koło 17 albo 18 w podobnym rozmiarze, to inaczej będzie oddawana ta moc. I tak samo będzie ze skrzyniami. Jeżeli będziemy mieli skrzynię automatyczną, będzie miała inne przełożenia, inaczej ta moc będzie efektywna na tym. Nie będą to diametralne różnice, ale 10, 12%, 15% nawet mogą się różnić. Gwiazdka, Ford jest innym tematem. Ford sobie strzelił w kolano sam. Jayco to taka konkurencja w tym rozmiarze generalnie Mazdy CX-5. Czyli takie pomiędzy X3 i X5. Tak, taki crossover. I teraz co? Teraz auto, które kojarzy się mi przynajmniej wyglądem z nazwą. Torres. Tak, nie wiem czemu, mi się tak jakoś skojarzyło. I ma dość agresywny design. No ładny, on pasuje się, w ogóle właściwie design jest ciekawy, bo on jest odważny, ale nie przesadzony w większości chińskich samochodów. Jest specyficzny, tak. Jest tam trochę, czuć, że tam generalnie gdzieś ta flaga Japonii gdzieś tam powiewała. Wieś, śpiewaj, tańczy, tak? Japoński styl jest dość specyficzny. Są unikalne takie projekty nie do podpieprzenia, a są takie projekty, których po prostu można się wstydzić, nie? Mitsuoka, coś tam, jakieś tego typu rzeczy, to jest po prostu dramat, ale na przykład Toyoty. Dokładnie. Ale wracając do tego. SsangYong Torres, on jest dostępny, można sobie zrobić jazdę testową tym samochodem, albo go kupić nawet przecież. Teraz SsangYong po tylu latach walczenia o to, żeby ktoś znał tą markę w Polsce, bo ona jest tam od końcówki lat 90., ta burzliwa dość historia tej marki po Polsce. Teraz jak już w miarę ktoś rozumie, co to jest SsangYong, doszli do wniosku, zmieńmy nazwę na KGM, który mi się kojarzy akurat wschodnio bardzo. Nie wiem dlaczego, to tak mi się... Znaczy 3-literowe, no... Taki KGM jakiś, żeby nie wiem, czy nas to wypika. Wschodnioeuropejska, nie wiem, marka, przemysł, fabryka, taki KGM. W każdym razie, trudno, zdecydowali się zmienić nazwę, być może wiedzą, co robią.
Być może się dowiedzą. Więc tak, to jest samochód, który ma AWD napęd, czyli pełny napęd na 4 koła z elektronicznym rozdziałem mocy i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dużo możliwości jezdnych. To jest generalnie SUV. Wielkościowo konkurencja... No nie powiem, że Wranglera, bo Wrangler to nie jest SUV, ale mówimy o wielkości, tak? Według rynku amerykańskiego Wrangler to SUV. Według rynku europejskiego to jest terenówka. I tutaj mamy fuck upa, ponieważ puryści twierdzą, że to jest SUV i koniec. To taka trochę Toyota RAV4. No niech będzie, w każdym razie. Ale nie, to może być to może być taki, wiesz co, jak tak patrzę na niego, faktycznie ta RAV4 albo ten Highlander. Tak. Co jest ten desen? Wnętrze, znowu oczywiście jak to ten, dużo ekranów, ładnie wygląda na obrazkach, ładne wnętrze. Co ciekawe, tak, skrzynia szóstka, silnik mocy tam 163 koni. Do tego masz możliwość zamontowania instalacji LPG. Kiedyś to było, takie rzeczy były, nawet europejskie marki to robiły, ale się od tego odeszło, więc fajnie, że coś takiego jest. Kiedyś było w ogóle nawet na CNG, teraz się nie słyszę o tym. Bo nie ma stacji. W każdym razie... Cena? No i tutaj jest 126 tysięcy cennikowo. Nie wiem, Od tego się trzeba zacząć. Bo tak. tutaj widzę, że nie ma takich... Tu jest większy konfigurator. Tu jest takie trochę... Tu są zaleciałości europejskie, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tak, no bo to nie jest typowo chińskie auto, tylko już koreańskie. No mówię, więc ale... już oni chwilę z nami już są, tak by próbują tutaj. Tak, począwszy od lat 90. i przetargu do policji. Tak jest. Zastanawiam się, jak tutaj są elastyczni na jakieś tam negocjacje, ale... Ale cena 126 tysięcy, no bądźmy szczerzy, nawet jeżeli zaczynasz z takim autem, no to co w tym momencie dostaniesz za taką kwotę? Octavia? Zapomnij. To w ogóle czekaj, jest Kodiaq i co jest mniejsze od Kodiaqa? Karoq. No, co dostaniesz za to? No koło stówki, no to masz samochód, wiesz, no to koło stówki masz Pandę 4x4. Albo dobrze wyposażone Tipo. Tipo. No i to jest problem, że europejskie marki tak wywindowały cenę, że teraz Chińczycy wchodzą po prostu z tak piękną możliwością, że w zasadzie to zostaje im tylko jedna prosta rzecz, czyli przekonać klienta. Dokładnie tak. Przy Sangyangu jeszcze mogę powiedzieć, że oni już są na naszym rynku, mają serwis, mają dealerów, to nie jest tak, że wchodzą na zero. Także to też jest taka ciekawa opcja do tego, żeby się zastanowić. KGM, tak jest, KGM. No ale w Polsce to się źle kojarzy. No dlatego mówię. Znaczy, tak nie, dobrze się... Znaczy... Może z KGH ci się jeszcze kojarzy, nie wiem. Nie, z KGHM to jest jedno, ale jeszcze jakby zmienić ostatnią literę, to się już w ogóle źle kojarzy. Na taką na przykład drugą w alfabecie, tak? Tak. No i właśnie to się w ogóle źle kojarzy. Więc... Może stąd mi się od początku kojarzy, tylko nie mogłem znaleźć. No to już wiesz, o co chodzi. Oni w ogóle mają to, albo na G jeszcze mają taki 3-litrowy skrót, jeszcze na F mają taki 3-litrowy skrót. No mają trochę takich skrótów. Oni tak lubią takie 3-litrówki. Opowiedzieliśmy o 5 samochodach, 4 chińskie i 1 koreański, które według nas w najbliższym czasie mogą ciekawie zamieszać na rynku, jeżeli się pojawią w tym roku jeszcze. Fajnie, chcielibyśmy je przetestować. To będzie zmiana rynku. To będą przez ceny i dostępność. Uważam, że one zaszaleją na rynku. Jeżeli będzie faktycznie dostępność i ten serwis będzie na dobrym poziomie i poleci trochę dobrych opinii i tak samo po testach, jak będą te terenówki, no to będą mieli problem producenci. Będą mieć. Zagrożenia, które widzę, to jest podobnie jak wchodziły japońskie samochody w latach 90. czy koreańskie w latach 2000. Problem będzie ze spadkiem wartości tego samochodu, bo nie wiadomo teraz, jaki to będzie, co to jest, czy jak to się przyjmie na rynku. Drugi problem jest taki, że tych marek jest tak dużo, że niektóre z nich na pewno się nie przyjmą, będą musiały się skonsolidować w jakiś sposób. Ale oni mają na to budżet i mają na to możliwości, żeby to zrobić, no. I faktycznie z tym spadkiem, no to będzie trochę jak krypto, nie? Jak zabawa. Albo ci pyknie, albo ci nie pyknie. Będzie, więc zakładam, że tutaj mogą być dużo takie jakieś instrumenty finansowe jako najmu tego samochodu i to jest taka opcja, którą ja bym rozważał dzisiaj. Jeżeli miałbym wziąć BJ40, poszedł i dostałbym najem za 800 zł, zaryzykowałbym. Wiesz co, zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie, tak? Przyjdą, pojeździmy, zobaczymy, dotkniemy i wtedy się tak naprawdę będziemy na ten temat więcej wypowiadać. Ja uważam, że uzupełniają niszę w rynku, która jest naprawdę problemem, bo nie masz taniej nowej terenówki.
Najtańszym autem, de facto z napędem na 4, z taką prawdziwą ramą, z ramą i tak dalej, to było ten Isuzu, ten Jimmy. Nie. Tak, no dobra, najtańszym autem, jeżeli chodzi o prawdziwą terenówkę, to był Jimmy, który potem na początku był w normalnej cenie, teraz już w nienormalnej cenie, plus jeszcze usunęli mu 2 siedzenia i jeszcze Isuzu D-Max jako pick-up. Są stosunkowo tanie, a reszta jest po prostu, no sorry, ale 4,5 stówy za Wranglera zresztą. Dziś słyszałem plotę, że 100 mają go przecenić, ale nie wiem ile prawdy w tym. Gdyby to kosztowało około 3 stówek. Co? Nie, 250 Land Cruiser, to patrz. Jak? Nie wiem. To przecież z zeszłego roku ci z zeszłego roku to by poszli płakać. No nie, no to ale... No tak, no ryzyko, no to jest... Ale wyobraź sobie, kupujesz przed sprzedaży, to jest za 400, tak? Masz First Edition, First Edition... 420-50 nawet, No to masz 420, po czym rok później przyjeżdżasz do salonu na serwis, patrzysz w katalog, bo się nudzisz, patrzysz 100 taniej. Jak? Jakieś tam ploty z sieci. Okej. W takim razie powiedzcie nam, co wy myślicie o chińskich samochodach przede wszystkim. Czy to ma sens? Zawołuje rynek? Zagłosowalibyście na te samochody swoimi pieniędzmi? I co o tym myślicie? Podzielcie się z nami w komentarzu. A my już przygotowujemy odcinek, który będzie tym razem bardziej o pick-upach. Dokładnie. Także czekamy, porozmawiajmy w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję.